Dostałem od jednego z Was, od jednego z widzów, taki developer unit do kserokopiarki Ricoh MPC 3004. Defekt polega na tym, że przez środek kartki sypie się czarny toner. Tak naprawdę ja już teraz wiem, że jest to czarny deweloper, bo on nie jest mocno utwardzony i czuć go pod palcem. Więc jeżeli czujesz pod palcem cokolwiek, to jest to deweloper. Deweloper, który dostaliśmy od pana Jarosława, ma taki problem. Jeżeli deweloper się sypał, to tak naprawdę nie ma już raczej możliwości, żeby ten zespół uratować. Zresztą klient mówi, że już zainstalował sobie drugi, ale ten przysłał do mnie, żeby sprawdzić, dlaczego tak się zrobiło. Ja też jestem ciekaw. Nie będzie już z niego dużego pożytku, dlatego że ten deweloper się sypał, więc jest go już na pewno tam za mało. A efekt wygląda tak, że jeżeli pokręcimy developingiem sobie, zobaczcie, co się dzieje. Na samym środku robi się tutaj takie przegrubienie. I cały czas tu jest za dużo dewelopera, może bliżej podjadę. Sypuje się nadmiar. Do góry jak kręcę, cały czas tutaj coś się złego dzieje. Ja cały czas kręcę zębatką i tego robi się coraz więcej, więc siłą rzeczy to się zsypywało. Rozkręcamy i zobaczymy. Klient mówi, że coś tutaj czyścił, ale to nie pomagało nam zbyt długo. Musi być jakaś wada, jakaś usterka. Dobrze, to może zaczniemy od samego początku i będziemy szukać po kolei jakiegoś miejsca, w którym powstał błąd. Zdejmiemy osłonkę od folii zabezpieczającej i od filtra. Filtr uszczelniający wygląda ok, filtr główny wygląda ok. No, ale jest źle. Ciekawe. Teraz ten nasz filtrujący. Oderwiemy go, bo ja już z tego i tak nic nie zrobię. To jest taka śmieszna sytuacja, bo tą rolkę zabezpieczającą, z folią zabezpieczającą, którą maszyna zrywa po raz pierwszy, można po prostu wyjąć. Generalnie to można ją wyjąć nawet z maszyny na zawsze i nic się nie stanie złego, bo ona ma tylko jedno zadanie startowe: odbezpieczyć się. Teraz zdejmiemy sobie zębatki napędowe, bo one nam tylko przeszkadzają. No to jest zwykła sprawa, zwykła procedura. Nic szczególnego tutaj się teraz nie wydarzy. Zębatki wyglądają dobrze. Wszystko wygląda normalnie. Póki co. Skoro jesteśmy już tutaj, to zdajemy wszystkie koła zębate i skontroluję ich stan. Aczkolwiek one nie mogą mieć jakiegoś chyba wpływu na to, co się tu dzieje. To jest mocowanie zębatek. Póki co wszystko wygląda normalnie. No dobrze, to teraz proponuję zdjąć kolejną górną obudowę i szukamy dalej, co tu się wydarzyło. Musiało się coś wydarzyć. I obejrzyjmy sobie to. Spodziewałem się, że znajdę coś tutaj na środku mniej więcej, że któryś z tych plasterków będzie odklejony, ale to wszystko jest w porządku. No dobrze, to szukamy dalej. Wszystkie krawędzie są równe. Ciekawe. Zanim wysypię deweloper, to chyba zdecyduję się na odkręcenie tej dolnej listwy i zobaczymy, co jest pod nią. Spodziewam się, że tu będzie jakiś problem w takim wypadku. Pamiętajcie, że jak te dwie śruby się odkręci, to jest z nimi potem bardzo ciężko, żeby je przykręcić. A te śruby są odkręcone. Halo? Co tu się wydarzyło? Tutaj?
Tu od spodu są dwie nakrętki i rzeczywiście, o, teraz dopiero to widać. Znaczy to w ogóle nie było przykręcone. Jeżeli podniosę nakrętkę, to co się wydarzy? No to teraz mogę to dokręcić. I tutaj tak samo, nakrętkę trzeba najpierw podnieść od spodu albo zablokować. No i o, tak, wypychamy. Dopiero teraz śruba ma szansę, żeby się coś złapać. No jednak nie jest takie łatwe. O, może teraz się uda? Teraz się uda. Skręćmy to tak, jak powinno być. Tutaj, panie właścicielu, to było rozkręcone. Zakładam, że szukaliście tutaj jakiegoś błędu i pewnie to jest bardzo dobry trop. Wysypujemy deweloper i zabieramy się za dalsze rozkładanie. Tutaj jest zawleczka, zaślepka, ją też możemy odbezpieczyć. Dobra, mi wystarczy, jak tyle będzie wysypane, zresztą sobie poradzę. Trochę się tu zrobiło bałaganu, ale to nic, bardzo jestem ciekaw, co jest przyczyną tej usterki. No dobra, tylko pamiętajmy, że żeby zdjąć tą dolną listwę, którą chyba ktoś odkręcał przede mną, na pewno, to będzie jakiś jeszcze myk z uszczelkami. Tutaj nie używam śrubokręta magnetycznego, bo jesteśmy za blisko dewelopera i on cały by się pooklejał. Powinna mi wypaść śrubka. No to zaraz. Tutaj są dwa pozycjonery. Obydwa nie są złamane. No bardzo dobrze. A z drugiej strony? A z drugiej strony też są dwa pozycjonery i też nie są złamane. Uszczelkę musimy wyrwać. Dopiero teraz to nam wyjdzie. Tak samo z drugiej strony musimy się pozbyć tej uszczelki. Jak wiemy, dewelopera jest za mało, więc nic z tego już nie będzie. No więc trudno. Ok. Żegnamy się z uszczelką. I ta listwa. I ona pewnie będzie miała jakąś niespodziankę od spodu. Jeżeli teraz nie ma listwy dozującej deweloper, czyli tak zwany Dr. Blade, kiedyś tak się nazywały te listwy, szczotka na developingu układa się w sposób bezbłędny. No, ciekawa sprawa. Czyli jedyny problem, jaki mamy tutaj. I teraz to może być albo błąd fabryczny, co raczej się rzadko zdarza, ale jeszcze to zweryfikuję zaraz. Obejrzę, co tu się dzieje w środku. Już coś widzę podejrzanego. Ale może być jeszcze druga rzecz, że był to deweloper, który był uruchomiony w jakiejś kopiarce, a kopiarka została wycofana z użycia. I ten deweloper tak trafił do naszego widza. Bo być może jakiś serwisant mu go przywiózł i powiedział: ok, słuchaj, mam taki deweloper, on bardzo mało zrobił albo wcale nie zrobił kopii i możemy Ci go zainstalować i będzie fajnie. On był tylko zainstalowany w maszynie, a potem już jest ok. Ale w międzyczasie prawdopodobnie wydarzyło się nieszczęście, bo nie bez kozery, tylko w czarnym jest ta folia zabezpieczająca, która zabezpiecza deweloper na czas transportu. Bo tylko w tym jednym czarnym unicie deweloper, jeżeli nie ma tego, to deweloper może się przesypać w miejsce tragiczne. Czyli właśnie akurat tutaj mógł przesypać się tu. Konstrukcja tego dewelopera, developingu umożliwia taki właśnie błąd, dlatego w czarnym unicie zastosowano folię ochronną, która przy pierwszej instalacji jest zrywana przez maszynę i już jej nigdy więcej nie ma. Ale jeżeli
moduł był zainstalowany gdzieś, potem został przewieziony do drugiej maszyny. W międzyczasie w podróży mogło się wydarzyć to, że deweloper przesypał się w złe miejsce. Wystarczy, że unit zrobił jednego fikołka i już jest problem. Ale zaraz dojdziemy jeszcze, gdzie jest ten problem, bo on będzie dokładnie tu, bo ja już widzę, tak, ja już widzę dokładnie, że to jest nasz problem. Dobra, rozłożymy to jeszcze bardziej, bo z tego co pamiętam to się dało jeszcze rozłożyć. Śrubki nam nie będą już potrzebne, bo ten unit nie odzyska życia D21. Wygląda w sposób prawidłowy, oczywiście no, jest wymontowany, wy tego nie róbcie, bo nie sposób jest to potem zrobić. Dwie opcje. Pierwsza opcja, deweloper przesypał się, tak jak mówiłem, w czasie transportu i dostał się pomiędzy metalowy profil a plastikowy dystans, mniej więcej tu, bo tu go było dużo i tu było dużo plus papieru. Zaczęło się to dystansować i zaczął robić się w sumie chyba nawet bardzo szybko problem. Szukamy jakiejś przyczyny wewnątrz, ale tej przyczyny cały czas nie mogę znaleźć. Tutaj wydawałoby się, że jest coś źle, bo jest raz, dwa. Takie uniesienie. A to tak ma być. Jest to uniesienie fabryczne. Ono współgra tutaj z tym mocowaniem, więc to nie mogło robić nam tego typu problemu, ale jednak coś generuje problem. Jeszcze sprawdzam, czy nie ma... Jeszcze sprawdzę, czy nie ma osady na Dr. Blade. Nie ma. Ciekawe. Szukamy dalej. Dobrze, nie ma listw Dr. Blade i zobaczmy, jak układa się szczotka bez Dr. Blade'a. Szczotka na wałku magnetycznym układa się w sposób idealny. Czyli tak naprawdę góra nie ma znaczenia, wiadomo. Mieszadło, które podejrzewamy, jakiś defekt jest absolutnie perfekcyjne, jest w bardzo dobrym stanie, nic mu się nie stało. Więc jedyna teoria, ja zdjąłem łożysko, dlatego to troszeczkę tak mi łatwiej się kręci. Moja teoria jest taka, że deweloper źle układał się w tym miejscu, bo deweloper unit komuś się przewrócił po zainicjalizowaniu, czyli gdy maszyna już zdjęła folię zabezpieczającą. Ten deweloper musiał być wyjęty z maszyny i musiał zrobić być może minimalnego fikołka, wskutek czego to jest jakaś ingerencja. To jest jakaś mała ingerencja, ale to chyba użytkownik coś tutaj sobie poprawiał, nie wiem. Wskutek, myślę, że tej przewrotki deweloper wsypał się w niewielkiej ilości, prawdopodobnie pomiędzy Dr. Blade'a a listwę uszczelniającą. Były tutaj jego ślady. Widać było, że Dr. Blade jest tutaj zabrudzony tyłem, deweloperem i tu był deweloper. To jest raz. Dwa, coś tu było poprawiane, śruby nie były dokręcone na mocowaniach. Ja wiem, że jest ciężko je dokręcić, no one nie były dokręcone, ale to już był, myślę, że jakiś tam drugi problem. Pierwszy, bazowy, to jest fikołek developingu. Myślę, że główną przyczyną tego całego bałaganu w tej maszynie, szkoda maszyny, bo to fajna rzecz, jest to, że deweloper fiknął, przesypał się troszeczkę za bardzo, być może nawet przez wałek, dostał się pomiędzy listwę a plastik, zdystansował plastik i potem już cały czas szczotka magnetyczna na wałku była źle układana. A jak była źle układana, to deweloper wysypywał się na powierzchnię każdej kartki. Myślę, że teraz na tym oświetleniu będzie to lepiej widać. Przede wszystkim numer 1. Tutaj widzimy niewielką ingerencję. Nie wiem, skąd ona się wzięła. Widocznie to było rozkładane. Na wysokości tej dziurki, w przestrzeni między Dr. Blade a listwą uszczelniającą, zgromadzony był deweloper i biały pył z papieru w zbyt dużej ilości. Dlaczego te dwie listwy się zdystansowały? Dlatego, że ten developer unit musiał po uruchomieniu komuś fiknąć, przewrócić się i spowodować takie właśnie niewielkie, ale znaczące uszkodzenie.
Jeżeli weźmiemy taki developer unit teraz na takim troszeczkę lepszym słońcu, to widać, że cała sprężyna mieszania, czyli mieszadło jest jak najbardziej prawidłowe, nie ma wad, listewka zbierająca nie ma wad, ona zbiera zużyty, znaczy powracający deweloper, wszystko jest ok. Deweloper formowany jest w szczotkę magnetyczną, która układa się, jak widzicie, w sposób bardzo ładny, ale pod warunkiem, że nie ma Dr. Blade'a. Jeżeli dołożymy Dr. Blade'a, szczotka, która powinna być niższa, układana jest jako wyższa, bo Dr. Blade jest minimalnie wykrzywiony na środku, bo był zdystansowany przez jakieś obce ciało, które tam było. Ja teraz zdjąłem mu żysko, żeby łatwiej mi się kręciło wałkiem, więc tym się nie przejmujcie, ale zobaczcie, sama szczoteczka na wałku jest idealna. Nie znam pełnej historii tego produktu, więc nie wiem, ale wydaje mi się, że developer unit musiał zrobić fikołka w czasie transportu po pierwszym takim bazowym uruchomieniu. Wszystkie inne developer unity możecie przewozić i tak naprawdę nic im się nie stanie. Natomiast czarny ma dodatkową folię zabezpieczającą, bo właśnie były tego typu problemy. I wydaje mi się, że folia została zdjęta, czyli deweloper został wsadzony do jakiejś tam innej maszyny, a potem został przewieziony do maszyny klienta, widza, który przysłał ten unit i zainstalowany. I te problemy mogą się pojawić nawet nie od razu. On mógł chwilę popracować, no ale chyba raczej dosyć szybko wyniknęły różne wynalazki.